Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poszukiwania świadków katastrofy promu Jan Heweliusz z 1993 roku oraz zbieranie ich relacji zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu sponsora, serwisu Netflix, w którym można obejrzeć serial fabularny Heweliusz inspirowany tymi wydarzeniami. Netflix nie jest producentem podcastu i nie ingerował w jego treść. Styczniowy poranek 93 roku. Prom Heweliusz stoi w porcie w Świnoujściu. Wieczorem ma wypłynąć do Istad. Codziennie pokonuje tę samą trasę. Tam i z powrotem. 360 km na wschód cieśla okrętowy spieszy się do pracy na Heweliuszu. Jedzie autem. Kieruje żona. To była zima stulecia. To była ślizgawica, to był lód. Nie byłam w stanie dalej jechać. To Gdynia. W samochodzie Krystyna i Mieczysław Ostrzyniewscy. W Szczecinie wiatr wieje z podobną siłą. Wszystko przez ten wiatr. Taki był silny wiatr. Tak. Zima wtedy. Mąż i tata. Leszek Pyciński. Radiooficer na Heweliuszu dzwoni po taksówkę. Mocno padało, było duże zlodowacenie. Taka była ślizgawica wtedy. Z kolei Ostrzyniewskim uciekają wszystkie autobusy. Samochód ślizga się na drodze. Ja mówię, słuchaj, wracamy do domu, nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak ja się zatrzymałam na poboczu troszkę, to przejeżdżał drugi samochód. No i ten pan go zabrał. Tymczasem Pyciński czeka na wietrze przed domem w Szczecinie. Przyjechała taksówka, mąż zdążył na pociąg i zdążył dojechać. Z taksówki wskakuje do pociągu. Wysiada w Świnoujściu. Sprzed dworca widać już promy stojące przy nabrzeżu. 2 kroki i jest na Heweliuszu. Ostrzyniewski pod terminal promowy dojeżdża autostopem. I jeszcze do mnie dzwoni. I ja mówię, słuchaj, nie rozmawiam z tobą, bo ty jesteś głupi. Mówi, ja nie wyjechałem, bo statek odjechał. Heweliusz odpłynął do Szwecji. Wrócił następnego dnia rano. Pan Bóg go ostrzegał, a on nie posłuchał tego. Do Pycińskiego, pracującego już od doby na Heweliuszu, dołączył spóźniony Ostrzyniewski. 13 stycznia wieczorem wypłynęli w swój ostatni rejs. Osierocili 4 dzieci. Bogumiłę i Dominika, Ewę i Marka. Teresa i Krystyna. Żony radiooficera i cieśli okrętowego z Heweliusza przyjaźnią się do dzisiaj. 12 000 dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 2. Człowiek nie może być sam. Gdy nagrywamy te słowa, od największej powojennej katastrofy polskiego statku mija 12 000 dni. Wydarzyła się między Świnoujściem a szwedzkim Istad. To krótki szlak. W noc z 13 na 14 stycznia 1993 roku niemal w połowie tej trasy przewrócił się prom Jan Heweliusz. Przewoził ciężarówki, wagony kolejowe i ludzi. Tamtej nocy 65 osób. Przeżyło 9. Nie chcieliśmy badać przyczyn tej katastrofy. Przez ostatnie miesiące rozmawialiśmy z ludźmi, którzy nie byli wysłuchani. Szukaliśmy też tych, którym nie pozwalano mówić, i tych, o których zapomniano. Znaleźliśmy tych, którzy boją się wiatru. Wiatru nigdy nie lubiłam. Naprawdę nigdy nie lubiłam wiatru i do tej pory go nie lubię. Może to śmieszne. Za oknem jest śmietnik, w którym stały 2 kuby na śmieci. Obudził mnie w nocy hałas klapy, bo kubeł był metalowy. Jak wiał wiatr, to ta klapa stukała w prawo, w lewo,
otwierała się i się zamykała. Wyjrzałam przez okno, co tu się dzieje, patrzę, klapa. Rano pojechałam do pracy i ten wiatr, który tak nie dał mi spać, trochę mnie tak z rytmu wytrącił, ale jak przyszłam do pracy, to już było okej, wszystko w porządku. Zima. Niby wszystko w porządku. Przewidywalne o tej porze śnieg i śliskie drogi. Nawet wiatr, który budzi o 5:12, nie skłania do podejrzeń, że już za chwilę świat może wywrócić się do góry nogami. Do poradni i do szpitala w Szczecinie i w Gdyni docierają 2 położne. Zakładam fartuch i woła mnie pani szatniarka. Pani Tereso, do pani jest telefon. Ja mówię, tak rano, kto do mnie dzwoni? No i dzwoni do mnie znajoma, która mnie pyta, ale że kto na jakim statku jest? Ja wiem, jak to. No przecież wiesz o tym doskonale, że na promie na Heweliuszu. A ona mówi, słuchaj, Heweliusz miał wypadek. Ale wiesz co, Leszek żyje. Nie musisz się denerwować. Ja mówię, a ty skąd to wiesz? No bo wyłowili i jest Leszek. Potem dopiero okazało, że owszem, wyłowili pana Leszka Kochanowskiego. I tu się zaczęło, gdzie jest mąż. Bo przecież do nas wiadomość dotarła bardzo późno, nie oszukujmy się. Oni zatonęli o godzinie 4 rano, zatonął statek, a wiadomość w Gdyni to jakieś radio podało, ja nie wiem kto, bo ja byłam wtedy na dyżurze nocnym. I ktoś mi się przyszedł zapytać, słuchaj, twój mąż gdzie jest? Ja mówię, no na Heweliuszu. Nic nie dowiedziałam się, a o 6 rano przyszli dopiero mi powiedzieć, mówi, słuchaj, Heweliusz zatonął. Poszłam do przełożonej w swojej przychodni, zdjęłam fartuch, założyłam swoje ubranie i mówię do niej, wychodzę z przychodni, prom, na którym był Leszek, jest po katastrofie, kiedy wrócę do pracy, nie wiem. Zostawiłam jej swój fartuch na stole i wyszłam. Czułam, że mój mąż się uratuje. Zawsze mówił, pamiętaj, nigdy nie zwracam uwagę. Jeżeli by było coś takiego, to pierwszy wsiadam w tratwę i wychodzę ze statku, niestety. Był na tratwie, no ale na tratwie zmarł. Ja do siostry mówię, słuchaj, idziemy do mamy. Ponieważ moja mama była dobę po operacji. Wchodzę na teren szpitala wojskowego, na którym wcześniej pracowałam. Ludzie siedzą przed telewizorem i wszyscy przeżywają. Wchodzę do swojej mamy, a moja mama przytomna mówi, co ty tutaj robisz? Ja mówię, jak to? No przyszłam cię odwiedzić. Dzisiaj w nocy był u mnie Leszek. W pomarańczowym kombinezonie i powiedział, mamo, ja nie żyję. Zginąłem na promie. To, co się stało, no to się stało. Tego już nie jesteśmy w stanie odwrócić. Niczego nie można już odwrócić. Jak pomnożyć samotność przez 12 000 dni? Teresa i Krystyna próbowały żyć, czy może raczej trwać. Dla Marka, dla Ewy, Dominika i dla Bogumiły, dla której czas się zatrzymał. To jest stan zawieszenia. Trwania w zawieszeniu. Zderzenia z bezsilnością, z niemocą, tak? Z normalnego życia taka.
Pionowa ściana w dół. Tak. A mój Dominik, jak wsiadł na kanapę, jak się zawinął, przebrał się na czarno. Założył czarny taki duży swetr. Jak wsiadł na kanapę i ten swetr sobie na głowę naciągnął, tak siedział 3 doby. Nie odzywał się do nikogo. Tak sobie myślę, że to każda osoba, która znajdzie się w sytuacji takiej dramatycznej życiowej, gdzie życie się o 180 stopni obraca, no to stoi przed tym wyzwaniem. Tych obietnic, że takich, które fajnie wtedy brzmiały, otoczymy was opieką. A wtedy to były tylko słowa, za którymi nic więcej nie poszło. Nam tylko obiecano. Obiecano nam, że jak trzeba będzie, to możecie przyjść, możecie to, możecie tamto, możecie wam. To wszystko inne było na zasadzie, jak będziesz chciała, to przyjdź, tak? Takie to było tylko list kondolencyjny rządowy. Tak. Gdzie była taka wspomniana, że zapewniamy pomoc psychologiczną, ale na takim sformułowaniu się skończyło. Że ja miałabym wiedzieć wtedy, że ja potrzebuję pomocy psychologa, no to człowiek w takiej stanie, w takiej traumie w ogóle nie jest w stanie sobie tego tak logicznie przyswoić. Każdy był z nas samemu sobie jakby zostawiony. No poza tym, że tutaj w gronie jakoś najbliższych, że razem byliśmy sami z tym tematem zostawieni. No ale jakoś żeśmy przetrwali, jak widać. Udało nam się. Niedługo po pogrzebie rodzina Teresy Pycińskiej staje przed jeszcze jednym wyzwaniem. Siedzimy teraz w domu, którego nie było. Znaczy, był w innej formie. To znaczy, tu był stary dom, który dostałam w spadku. Tata zdążył wkoło starego domu wykopać i wylać fundament, ale to było na jesieni, tak? Potem przyszła zima, to trzeba było wszystko tutaj wstrzymać. No i stałyśmy przed, że tak powiem, życiową decyzją, ponieważ trzeba było na wiosnę ruszyć z zaplanowanym jakimś tam planem działania, który był na budowę nowego domu. To gdzie była ta granica? Czego? Tutaj? Gdzie jest granica nowego domu i starego? O tutaj, proszę pani. To chciałabym pani zejść ze mną do piwnicy. Córka radiooficera z Heweliusza, Bogumiła, w maju 93 roku ma napisać maturę. Zdobywa też sprawność zaopatrzeniowca. Uczy się po dźwięku rozpoznawać cegły z rozbieranych ścian starego domu, by te nowe były trwałe. Tak, także tutaj kończył się stary dom, tak? Czyli tutaj ten kawałek jest poszerzony, ten kawałek. No ile to jest? 2 metry. Tak odprowadzając, tu woda cały czas stoi, a kratka pewnie ma ze 150 lat. A tu już wchodzimy do nowego. I ta decyzja, że dobra, budujemy, to był też dla nas jakaś taka, to była nasza terapia, bym powiedziała po prostu. To była terapia, bo człowiek już musiał myśleć o tym, skąd wykombinować cegły, gdzie może cement da się zorganizować, albo po prostu ja musiałam szybko się nauczyć jeździć samochodem, dodatkowo ciągnąć przyczepkę, i po prostu się zwoziło te materiały na budowę. I myślę, że ta budowa tego nowego domu w miejsce starego, to była nasza Terapia. To była rodzaj naszej terapii. Także trochę żeśmy się nowego rzemiosła nauczyły. Gdy Pycińskim życie ratowało stawianie nowych ścian, w Gdyni przy domu cieśli okrętowego rozkwitał ogród. Oczko w głowie Ostrzyniewskiego. Kiedyś stracił gospodarstwo po rodzicach i obiecał sobie, że pewnego dnia przed jego oknem wyrośnie sad i będą pasły się krowy. Dzień dobry. Niesiemy kwiatki do kompletu. Maluteńkie. Proszę postawić tam na tym, bo ja jestem mało przytomna, jak mówię. Dlaczego mało przytomna? No bo ja jestem dopiero miesiąc po operacji. Biodra. 2. Ale duży dom też pani ma, co? I tak o te kwiaty dba, tyle a co mam kwiatów. Tu zrobić? pelargonie, tu...
Petunie, tak? Te są petunie? To są super tunie. Ale pani chyba pół godziny dziennie zajmuje podlewanie tych wszystkich kwiatów. No nie mam nic więcej do roboty, nie? Jestem sama. Przynajmniej mam zajęcie, nie? Nie myślę o... I herbatkę jeszcze. Sama, bez dzieci? No, dzieci mieszkają każdy sobie. Są dorosłe. Blisko. Także mam o tyle dobrze, że codziennie ktoś jest, zakupy robi. To znaczy córka. Bo syn pływa, więc jego nie ma. Syn pływa? Syn pływa, tak. Kiedy ojciec ginął, to był na 3. roku szkoły morskiej, więc już trudno byłoby, żeby zrezygnował, nie? Pani herbatkę czarną czy owocowa może być? Czarną. Mąż mój całe życie marzył, że on sobie kupi hektary i będzie gospodarował ze swoją córką i stąd jej chyba jest ten wybór tej szkoły rolniczej. On snuł marzenia, że jak już ona skończy, to on sobie kupi, pójdzie na emeryturę i kupi sobie ileś tam hektarów ziemi i będzie z córką gospodarzył. Na przyszłe hektary zwoził z każdego rejsu sadzonki i rośliny. W szwedzkich i angielskich ogrodach znajdował nieznane w Polsce odmiany. No, albo zieloną. Nie wiem, czy mam czarną, bo ja nie pijam. Zielona może być też. Może być zielona? Rodzinom ofiar Heweliusza nikt nie zapewnił pomocy psychologicznej. To codzienność ratowała im życie. Zaprzątała głowę. Walczyły o siebie, o wewnętrzny spokój, o uśmiech dzieci. Takie. Tej codzienności nie można było brać za pewnik. Jakąś stabilizacją mogłyby być odszkodowania za śmierć mężów, marynarzy. Ale trzeba było o nie walczyć. O każde odszkodowanie z osobna. Należałoby chyba zdefiniować, co to jest odszkodowanie. Ja usłyszałam w sądzie tyle. Pani miała dorosłe dzieci, bo dzieci nie musiały studiować od pani sędziny. Dzieci mogły iść do pracy i pomóc pani. No, więc o czym mamy mówić? Więc ja trzasnęłam drzwiami i wyszłam z rozprawy. Tutaj wszystko było bardzo takie płynne i zostało de facto oddane w gestie sądów powszechnych i każdy musiał mieć swoją sprawę sądową przeprowadzoną z mniejszym lub większym z uzasadnieniem żądanych kwot. Krystyna Ostrzyniewska pamięta, że firma odpowiedzialna za Heweliusza dopiero po 4 latach wystąpiła do wdów o ugody. Bo oni nam zaproponowali 5 000. 5 000? 5 000 odszkodowania. To tak na dzisiaj, to ile to jest? No zarabiałam 1500 zł. No i 5 000 miałam przyjąć odszkodowania. I dlatego moje dzieci powiedziały: mamo, radzimy sobie i nie przyjmuj żadnego odszkodowania, nie wchodź z nimi w umowę. Mam tutaj taką ciekawostkę, no, może nieistotną już w tej chwili, ale znalazłam tutaj takie przeliczenia, odliczenia po rozprawach o odszkodowanie. My, córka, syn i ja, żeśmy dostali 40 000 polskich złotych. I tu się zamknęła nasza sprawa, jeżeli chodzi o odszkodowanie. Miała pani takie poczucie, że wszyscy zapomnieli? Tak. No. Armator, zarządca Heweliusza, na 15. rocznicę katastrofy wydał album. W nim Włodzimierz Matuszewski, w dniu wypadku dyrektor, napisał: wiem, że może nie do końca potrafiliśmy rozwiązać problemy z ubezpieczycielem, tak aby rodziny otrzymały większe rekompensaty, aby dostały je szybciej. Żadne pieniądze nie mogą zwrócić życia, ale przecież one pozwoliłyby rodzinom nieco godniej żyć. Łatwiej zmierzyć się z nagłym załamaniem życiowego bezpieczeństwa. Jak zrozumieć wdowę? To może tylko inna wdowa. No człowiek nie może być sam. Lżej się żyje. Łatwiej.
Dużo łatwiej. Nie były same. Spotkały się na posiedzeniach Izby Morskiej, która miała ustalić przyczyny katastrofy Heweliusza. Już nie pamiętam, czy wyczytywali nazwiska, czy nas tak sadzali na tych izbach, że myśmy razem, bo przyjeżdżali również i Szwedzi też. Rodziny szwedzkie przyjeżdżały, pasażerów, więc jakoś tak, że byłyśmy skupione razem, same z załogi. Tak? Te szwedzkie też przyjeżdżały? Przyjeżdżały, tak. Rodziny szwedzkie przyjeżdżały. Na pierwszych tych izbach były. Próbujemy sobie wyobrazić ten moment, gdy wieczorem po posiedzeniach Izby Morskiej siadały ze szklanką czarnej herbaty w ręce. W tym samym pokoju, w którym teraz po 32 latach siedzimy i my, obok doniczek z kwiatkami. Czy potrafiły wtedy docenić, że mają siebie? Pycińska ze Szczecina, może i ze względu na własny zawód, też bardziej się zbliżyłyśmy do siebie. Te, które na przykład miały pociąg za jakiś okres czasu do tego Szczecina czy do Słupska, no to przychodziły tu i ja ich później rozwoziłam na kolej. A pani Pycińska tu czasem spała? Oczywiście. Dostała u góry pokój i była. W wybieranych numerach jest cały czas. Dzwonimy często do siebie, o swoich problemach opowiadamy sobie, pocieszamy się wzajemnie. Ciekawe, czy odbierze, co? Zawsze odbiera. Jak jest tylko w pobliżu, to ona... że ja już jestem ślepa. Z nią, powiem pani szczerze, najbliżej i najszczerzej mi się rozmawia. No, chyba jej nie ma, pewnie gdzieś lata. Pogoda jest, więc ona jest na ogrodzie. Nie, widocznie jej nie ma. Telefonują, rozmawiają, odwiedzają się do dziś. Ani Teresa, ani Krystyna nie zdecydowała się wyjść za mąż po raz drugi. Portrety marynarzy, Leszka i Mieczysława, wiszą w ich domach w Szczecinie i w Gdyni od 32 lat. Prosto? Krzywo. Wiszą do dzisiaj. Którą stronę? Do ciebie. Wisiały, gdy wdowy dodawały sobie otuchy na posiedzeniach izb morskich. Okej. Na pierwszą rocznicę śmierci już portret tutaj wisiał. Mąż tu ma 48 lat. W lutym skończyłby 48, a w styczniu zginął. Wisiały, gdy Krystyna i Teresa szeptem wracały do przeszłości. Mój mąż był tak. Był mężem, ojcem dla moich dzieci. I najlepszym kochankiem na świecie. Dziwnie to brzmi? Dobrze. Dobrze to brzmi. Poznaliśmy się u mojej wówczas przełożonej ze szpitala, tam gdzie pracowałam. I przełożona pielęgniarek zaczepiła mnie i powiedziała, że ma do mnie bardzo pilną sprawę. Jak przyszłam do niej, to zobaczyłam siedzącego człowieka w fotelu z białą czapeczką na głowie, z fajką w zębach. No. I zapach tytoniu był przepiękny. Nieskażony niczym, taki, o. No. I co on wtedy powiedział? Proszę pana, 69 rok. Co on wtedy powiedział? Matko święta. Przyjrzał mi się po prostu i zobaczył rudą babę z kokiem na głowie. No. I się zakochał. Czy się tak od razu zakochał, to nie wiem, ale wyszłam. To ja panią odwiozę. Ja mówię, nie, proszę pana. Ja sama tu przyszłam, ja sama stąd wyjdę. Absolutnie mowy nie ma. No i się stało tak, że ja sobie poszłam na przystanek taksi, wsiadłam i przyjechałam do domu. Wysiadając z taksówki, patrzy, druga taksówka podjeżdża. Do widzenia pani, do zobaczenia jutro. A potem ja następnego dnia wychodzę z pracy, a on jest z ogromnym bukietem kwiatów, stoi przed bramą szpitala wojskowego, tak, i zaprasza mnie na kolację. To już pani przepadła.
Zgodziła się pani? Od razu? Muszę panu powiedzieć, że tym razem powiedziałam, dobrze, to idziemy. Kwiaty wzięłam. Zdjęcia Mieczysława Ostrzyniewskiego nie zauważamy od razu, ale jest. Na honorowym miejscu w specjalnie wydzielonej przestrzeni nad stołem, gdzie podawane są obiady. Mieczysław w życiu Krystyny pojawił się w sytuacji krytycznej. Miałam ten paluszek w gipsie, rękę tak trzymałam i poszłam sobie kupić buty. To był taki okres przecież, gdzie nigdy nic nie było i dostałam cynk, że będą buty zimowe, więc we dwie z koleżanką biegiem do sklepu. Tłok, jak nie wiem, ktoś mi uciął torebkę w tym tłoku. Ukradł. Zostały mi tylko uszy z torebki i wychodziłam z tego sklepu, no zdenerwowana, rozryczałam się, jak to zwykle ja. I w ten sposób, wychodząc ze sklepu, mąż podszedł jako mężczyzna i pyta się, co pani jest? No i myślał, że ja coś z tym palcem, ja mówię, że mnie okradli. No i tak się zaczęło. A jak wyglądał pan Mieczysław? Ma pani wysoki, gdzieś właśnie jeszcze? Mam tam ścianę taką zdjęć, ale ja bym musiała zejść z tego. A pani może sobie iść tam i zobaczyć. Tam jest mąż. Może przyniesiemy. Co? No można zdjąć tam. Z wąsem. U góry jestem ja i on obok. Mogę panią też przynieść? Ależ bardzo proszę. Czy mogę panią przynieść? No. Tak. Dobrze, wzięłam. Tak. To jest właśnie mąż. Zawsze uśmiechnięty, zawsze zadowolony. No, pani tu ma poważniejszą. Tak, to no prawda. tak. Muszę pani powiedzieć, że nawet i w pracy wszyscy się mnie bali, bo ma taką minę. Ale przy dłuższym poznaniu to do tej pory moje dziewczyny wspominają. Tak jak z tobą się nam pracowało, tak już się nam nie pracuje, jak już ja nawet odeszłam. Ale minę mam taką, no. No cześć, Tereniu. Zadzwonię do ciebie za 5 minut, tylko wyjdę do domu, bo Dobrze. wysiadłam z autobusu. Dobra, to czekam. Zadzwoni za 5 minut, bo wysiadła z autobusu. A Terenia jest taka otwarta i o sobie dużo opowiada, bo niektóre no to były takie bardziej skryte. Mało o nich można powiedzieć. Chociaż my tutaj to o sobie wszystko od samego początku, jak plotkary. 11 polskich wdów skierowało skargę do Strasburga. Uznały postępowanie przed izbami morskimi za niesprawiedliwe. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła prawo do sprawiedliwego procesu w sprawie o zatonięcie promu Jan Heweliusz. Rodziny ofiar tragedii, które wystąpiły do Trybunału, mają otrzymać po 4600 euro zadośćuczynienia. Skarżący twierdzili, że były prowadzone w sposób stronniczy. Zdaniem Trybunału uniemożliwienie wniesienia skargi do sądu było naruszeniem Europejskiej Konwencji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Po 4430 dniach od katastrofy zapadła decyzja o odszkodowaniach. Posiedzenie zajęło sędziom 30 minut. To było chyba 20 000. Też nie za dużo. Też nie za dużo, ale dostałyśmy wszystkie jednakowo. Nie wyróżnili, że ta osoba, tylko te, które dostały dokumenty, to wszystkie dostałyśmy te pieniądze. Wcześniej każda z wdów osobno negocjowała umowę z armatorem. Wspólne wystąpienie przed Europejskim Sądem zasugerował im piszący o sprawach morskich kapitan Marek Buś. Myśmy założyły stowarzyszenie i on w zasadzie tak, jeżeli mam powiedzieć prawdę, to on nam te dokumenty wszystkie poskładał. I te, które zdążyły złożyć, bo tam był krótki okres czasu i wiem, że 2 dziewczyny nie zdążyły złożyć do tego terenia dzwoni. Tak? Jesteś już w domu? Jestem już w domu, już zdążyłam się rozpakować i się przebrać, bo przecież taka ulewa mnie drapnęła, jak wyszłam z apteki. No widzisz, a u nas tu nie pada, jest piękne słońce i mam państwo z radia.
Dzień dobry, pani Tereso. Dzień dobry. O, proszę bardzo. O, a my z nagrywania nie możemy sobie pogadać? A możemy. Nam się wydawało z Michałem, że pani nas już ma zupełnie dosyć po tych 5 godzinach. No ja wiem, ja uprzedzałam tą moją koleżankę Krystynę, że z wami to nie jest 15 minut, tylko 5 godzin. Więc nie wiem, czy ona to... Ostrzegała ją pani przed nami. No. A jak? Wiadomo, że trzeba. No. Bo czasami jesteście pazerni w słowach. Chcecie wiedzieć za dużo. O. Pani Tereso, a my byśmy się jeszcze chcieli dowiedzieć, dlaczego pani do tego Trybunału w Strasburgu nie wystąpiła z innymi dziewczynami. Nie wystąpiłam do tego grona tych pań, które wystąpiły bo nie miałam po prostu pieniędzy. Tam trzeba było wpłacić na dzień dobry 2000 złotych, żeby ta pani adwokat ujęła mnie też w tym o ubieganie się o odszkodowanie. Ja nie miałam po prostu pieniędzy. I chałupa w rozbudowie, no trzeba było mieć finanse. No i w związku ze związkiem, powiedz mi, jak ty się miewasz? No dobrze, słuchaj, ja już idę na... Powściągamy naszą pazerność. Specjalny zabieg, wiesz co, Paniom Pycińskiej i Ostrzyniewskiej głowy zaprząta tam, codzienność. Nie wiem, na ten kręgosłup, wiesz? No dobra, Krystynko, zadzwonię do ciebie później, tak? Dobrze. No, pozdrawiam tych, co tak nas podsłuchują. No. Podsłuchiwacze, ale to są tacy oficjalni podsłuchiwacze. Chciałam powiedzieć, że pozdrawiam tych, co pracują. No, tak, tych, co pracują. No. Dobra. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, dużo zdrowia. No dziękuję uprzejmie. No. To na razie, pa. No, pa. Dzwonię do kapitana Marka Busia. Jego nazwisko padło w rozmowach z wdowami wiele razy. Pytam, jak to się stało, że publicysta podpowiedział, by nie rezygnowały ze swojej wspólnoty przed Trybunałem. Dlaczego? To jest bardzo trudne pytanie. Bo to pewnie trzeba by zacząć gdzieś tam od jakiegoś wczesnego dzieciństwa, prawda? Takie rzeczy, że się tam... Człowiek, nazwijmy sobie, udziela społecznie. Wie pani co? Ja widziałem, to od Szczecina się zaczęło taką bezradność tych kobiet. Wie pani, dzielenie to jest tak jak z tym fotoreporterem, co nie wie, czy gasić pożar, czy fotografować go, prawda? Więc ja próbowałem tak okrakiem siąść na barykadzie, czyli próbować relacjonować i próbować tam coś paniom doradzać. I tak z tego doradzania się w końcu wzięło to, że napisałem im po prostu tą skargę, przygotowałem wszystko i to poszło. No, prowadziłem tą sprawę cały czas. Byłem w Strasburgu z jedną z wdów i tam prawnikami. No i tyle. Ta sprawa była zarejestrowana jako brudnicka i tam 10 czy 11 pań i przeciwko Polsce. Brzmi groźnie, co? No tak, to taki nawet jest, powiem pani, taka bariera psychiczna, którą trzeba pokonać, żeby występować przeciwko własnemu państwu w Trybunale Międzynarodowym. Tak? W każdym razie ja tak to odczuwałem i myślę, że te panie też. Natomiast jakby interesujące jest, znaczy najbardziej ciekawe jest to, co z tym orzeczeniem się działo później. Bo wiadomo, że można się tam odwołać, rząd się nie odwoływał. Wypłacił te odszkodowania za szkody moralne poniesione na skutek konieczności udziału w postępowaniu przed sądem, który tam nie spełnia tych standardów bezstronności i niezawisłości. W tej chwili ta sprawa de facto nie może wrócić na wokandę, co? Czy może? Jakimś cudem? Może. Wie pani, izby morskie orzekają z urzędu. No tak. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, że w tym tak zwanym międzyczasie się ujawniło tyle różnych rzeczy, że istnieje podstawa do tak zwanego wznowienia na podstawie nowych dowodów. Z tym, że to już wówczas raczej na wniosek. Ale czyj by to mógł być wniosek? Wie pani, najlepiej jakby minister złożył taki wniosek. Albo któryś z dyrektorów urzędów morskich może to moim zdaniem zrobić. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie ktoś miał odwagę wrócić do tego, rozeznać sprawę prawidłowo. Zakłamanie było i jest. Ja przeszłam bardzo dużo. To trwało prawie 10 lat i uważam, że już nawet nie chcę grzebać w tym.
Nie chcę. Niech ktoś to weźmie na swoje własne sumienie. Ja nie płakałam 18 lat. Mogłam zacząć płakać, jak przebaczyłam. Wtedy płakałam 2 lata. Po 18 latach złości, szukania winnych, żalu, buntu, tak? I obrażenia na Pana Boga, na cały świat, na tą sytuację, tak? Co się stało. No to 18 lat mi zajęło, żeby po prostu świadomie przebaczyć wszystkim po kolei. Wichurom, burzom, rządom, osobom decyzyjnym. Po prostu wszystkim. I po prostu już nie drążyć tego tematu, nie oczekiwać, że ktoś za coś gdzieś tam zapłaci. To jest niepotrzebne, to po prostu przeszkadza potem w życiu. Tak? Niczego to nie zmieni w kontekście tego, co się wydarzyło. Bogumiła mówi, że wybaczyła, a pani? Nie wiem, czy to jest wybaczenie, czy to jest pogodzenie się z faktem, bo tutaj takie dwie rzeczy. Niby cienka linia, ale jednak. Czy ja wybaczyłam? Tylko komu ja bym miała wybaczyć, proszę pani? No nie wiem, wiatrom, awariom statków, Bogu, który odwrócił na chwilę wzrok. Nie wiem. Nie odpowiem pani na to pytanie. Nie umiem tego zdefiniować. Być może 12 000 dni to za mało. Przed nowym domem rodziny Pycińskich nie ma koszy, które budziły panią Teresę w styczniowy poranek 1993 roku. Są nowe, ale stoją w tym samym miejscu. Dzisiaj jednak prawie nie wieje. Jak nie wieje, wystarczy na mały kwiatek zobaczyć, jak go miota. No. I już to panią niepokoi? Mnie już to niepokoi. Dlatego mam to z tamtej strony szczelne okno. Naprawdę, my tu mieszkamy w takim przeciągu. I to jak jest duży wiatr, a jeszcze jakby zaczął padać, no to już kaplica, mnie tu nie ma. A gdzie były te śmietniki, co tak kłapały wtedy? One A tam z tamtej strony, proszę bardzo. O, tu stał. W tym samym miejscu, gdzie teraz stoją, tylko inne. Tak. Tylko wtedy stał jeden metalowy z taką klapą metalową. O, taki wiatr, że wszystko posunął. I waliło. I stukało. O, ja mam takiego tutaj niechcianego przyjaciela. Czy można Tak, przebaczyć wiatrom? Wraca, bo wie, Żeby znaleźć się na cmentarzu, przy grobie męża, pani Teresa potrzebuje zaledwie 5 minut. Mówią na to sierściu. Jednak gdy wieje, nigdy nie wychodzi z domu. By zapalić znicz na grobie Leszka Pycińskiego, idziemy z jego córką, Bogumiłą. Ale biało. Rzeczywiście pełno tu jest gałązek. SOS? SOS to pierwszy sygnał wywoławczy, którego musiałam się nauczyć, wchodząc do radiostacji statu. 3 kropki, 3 kreski, 3 kropki. A tak sobie myśli pani, że pierwszy SOS wysłał tata? Nie wiem. Znaczy takie jest największe prawdopodobieństwo, tak? Że dopóki kapitan nie ogłosił ratuj się kto może, no to każdy był na swoim stanowisku, więc obstawiam, że tak mogło być, tak? Mógł tak być wysłany przez tatę. Najbardziej. Ma pani takie wrażenie, że lepiej byłoby o tym już pomilczeć, a nie opowiadać? Chyba tak. Chyba pomilczeć. Gdy po długich godzinach rozmowy Bogumiła decyduje się na milczenie, szanujemy to. Milczeć można na wiele sposobów. Jej milczenie
jest odpowiedzią na nasze niekończące się pytania. Gdy nikt nie pyta, milczy się inaczej. Pisze mail. Macieju, jak ty się masz? Już prawie wiosna, może jak będziesz w Polsce, będzie okazja, by wypić kawę. Chciałam zapytać, czy ty może kiedyś pisałeś w Szwecji o katastrofie Heveliusza? Robimy w Trójce audioserial. Pomyśleliśmy, że ten wypadek był tragedią nie tylko dla Polek, ale i dla szwedzkich żon, że one też straciły mężów. Czy korzystając z twojego bogatego doświadczenia reporterskiego masz może jakiś pomysł, jak dotrzeć do tych kobiet? Dwanaście 000 dni. Katastrofa promu Jan Heveliusz. Podcast programu Trzeciego Polskiego Radia. W odcinku 2 wysłuchaliśmy Teresy Pycińskiej, Bogumiły Pycińskiej, Krystyny Ostrzyniewskiej i kapitana Marka Bułsia. Podcast przygotowali Anna Dudzińska i Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. Muzyka Mariusz Ostański. Realizacja dźwięku Jacek Kurkowski. Konsultacja Bartosz Panek. Wykorzystano archiwa Polskiego Radia. Poszukiwania świadków katastrofy promu Jan Heveliusz z 1993 roku oraz zbieranie ich relacji zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu sponsora, serwisu Netflix, w którym można obejrzeć serial fabularny Heveliusz inspirowany tymi wydarzeniami. Netflix nie jest producentem podcastu i nie ingerował w jego treść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.